Witam serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać, czy też nie, ale mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Widzę tutaj jedną osobę. Sylwik, tak? Że dobrze widzę. Dzisiaj czekam na więcej osób, ale długo nie będę czekał. Słychać, no to fantastycznie, że słychać. Epoka wodnika, dzisiaj jest święto, które jest, a go nie ma w liturgii.
liturgii jest oczywiście, ale nie jest, no troszeczkę zbulwersowany jestem tym, że jest wolna, pracująca sobota, ale nie o tym chciałem rozmawiać, co bardziej o tej sztucznej inteligencji, a właściwie o epoce wodnika. Czy ją widać, czy nie widać, bo to jest lekko przerażające, ponieważ wodnik jest przyjacielem wszystkich i ta sztuczna inteligencja, którą ostatnio pokazywałem tutaj, jak w telefonie to działa i no, przerażające jest to, że ona odpowiada w miarę dobrze. Bo tutaj bym chciał zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że jeżeli się pytamy GPT, jak wygląda na przykład skorpion, on odpowiada. Ale ta maszyna już od bardzo dawna istnieje, przynajmniej od 30 lat. Taka maszyna jest tutaj w Polsce. Jak macie program Astrolog, to w tym Astrologu jest takie coś. Podajecie datę, podajecie godzinę, no i oczywiście miejsce. I wam wypluwa to, gdzieś około, to zależy jak ktoś chce, ale około 60 stron takiego maszynopisu, no i efemerydy. Ja nie wiem, czy ktoś widział efemerydy. Ja zaraz wam pokażę, jak efemerydy wyglądają tutaj astrologiczne, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko do odczytywania, ale zaraz zobaczymy, czy ja tutaj będę miał. Będę miał. Oj, będę miał, czy nie będę miał? Kiepsko. Nie wiem, dlaczego nie chcę pokazać, ale jak nie chcę, to my to spróbujemy inaczej. Dobrze. Ja już wiem, dlaczego nie chcę. Nie chcę. Ponieważ dobrze. Ja już tutaj wszystko załapałem. Dlaczego? Wiem, że nie oglądacie tego, ale nie, będę musiał inaczej to zrobić, bo ja tutaj zrobiłem dobrze. Już wiem. Robimy to, co jest najważniejsze w tej chwili. Już mamy i zrobimy tutaj. O nie, bo to będzie pół roku trwać. Albo, dobrze. No nie, na to nie pójdę. Zrobimy inaczej. Jeszcze. Zaraz wam powiem, dlaczego chciałem polskiej tranzyty, a to od 966 by ruszyło z produkcją, to by mnie tutaj produkowało te tranzyty przynajmniej ze 20, ale to tylko pokazówka, to zaraz zrobimy inaczej. Dobrze, już mam. Teraz już wam pokażę. O, tak wyglądają efemerydy. I to wszystko opowiadamy. Opowiadamy dokładnie. Mars, kwadratura medium Celi. Z tym, że trzeba podejrzeć, gdzie jest ten Mars. To troszeczkę irytuje, dlatego uczymy się, powiedzmy, że lekko na pamięć. Ale można także podejrzeć w programie, gdzie jest Mars. Mars jest tutaj, tak? W tym miejscu. I w ten sposób możemy sobie przejść, podejrzeć, jak wygląda kwadratura medium Celi i tutaj mamy, w jakim znaku znajduje się, a tutaj w jakiej dwadasamsie. Czy dwadasamse są ważne, bo ktoś może powiedzieć, że no nie mają wpływu wielkiego. No właśnie, że mają bardzo duży wpływ na nas
I co najciekawsze, na nasze spostrzeganie przede wszystkim naszego życia, jak wygląda to wszystko, jak wygląda ten nasz świat, jak wygląda, to za sam co określają w pewnym znaczeniu system. Możemy mówić o planecie, możemy o właściwie każdej rzeczy, która istnieje w astrologii. Jeżeli mamy Dwada Samsa, po prostu mamy znak. Najprościej to by było tak. Mamy znak, mamy Dwada Samsa, mamy położenie od ascendentu, czy mamy położenie od jakiejś tam planety. I to jest jeszcze jeden, po prostu jeszcze dołożenie tych 2 słów czy 3 słów do pełnego zdania. Czyli łatwiej zinterpretować nam, przynajmniej ci, którzy uczą się, chcą się nauczyć astrodynamiki, bo to należy do astrodynamiki, chociaż astrodynamika jeszcze czymś innym jest, bo astrodynamika przewiduje, jak planeta będzie się poruszać. Więc trzeba jeszcze sprawdzić, czy ona jest przed retrogradacją, czy jest po retrogradacji. W tej chwili ja jeszcze dołożyłem do tego, co się wczoraj zadziałało, tak? Więc koniunkcja Słońca z Księżycem i początek. To jest bardzo ważne. Teraz, dlaczego dzisiaj chciałem mówić o GPT, ale nie tyle o GPT, bo ten program, który pokazuje GPT, on jest stworzony. Ja byłem zaskoczony wprost głupotą. Ja nie wiem, czy to nagrałem, czy nie w tym filmie, ale ja zapytałem się o siebie. No myślałem, że zwariuję ze szczęścia, bo napisałem ileś książek, popełniłem ileś artykułów, popełniłem tam jeszcze coś. Jedyną prawdą to jest to, że uczyłem. Że uczyłem i właściwie swoją karierę właściwie rozpocząłem od uczenia. To jest fakt, że moje pierwsze jakby kroki w astrologii to ja rozpocząłem uczyć, bo wbrew pozorom, kiedy znalazłem się we wróżce w tej gazecie, zaproponowano mnie, czy ja chcę prowadzić kurs astrologiczny. Oczywiście, że tak, dlaczego nie? I wtedy podjęłem się. To nie był mój pierwszy kurs. Ja już byłem po 2 kursach, które prowadziłem. Tak już wiedziałem, o co chodzi i na ile jak jestem w stanie nauczyć, po prostu jak przekazać tą wiedzę. No to dzisiaj są ci uczniowie. Krysia jest, najbardziej Małgosia do tej pory jest szefową całej grupy, już obecnie na Warszawę szefuje tam wszystko. Znaczy, co robi szef grupy? No po prostu organizuje wszystko. Ja przyjeżdżam już na gotowe, ponieważ nie mam czasu zajmować się tymi rzeczami, to jest raz. 2, że ustalać terminy. Zresztą, bo trzeba brać jeszcze jedną rzecz. Nie może być tak sobie, że lekcja jest. Jeżeli chcemy uczyć astrologii, lekcja musi być w odpowiednim momencie astrologicznym. Dlaczego? Dlatego, że przypuśćmy, mamy taki kosmogram i teraz go omawiamy. Słońce jest w byku, w Dwadasamsie byka. Co to oznacza? Że w pierwszej Dwadasamsie. Więc tutaj, w tym momencie, jeżeli mamy to Słońce na samym początku znaku byka, to wiemy, że ono ma w archetypie, czyli w tym prymitywnym podejściu, czyli archetyp to jest to pierwsze, czyli zaczynamy Dwadasamsę od barana, tak? A baran byk, czyli tutaj w byku
będzie tą pierwszą Duoda Samsą, która ta Duoda Samsa ma charakterystykę dokładnie barana, mimo że jest w byku, czyli jest lekko agresywny. To akurat był horoskop polski. I czy my nie jesteśmy lekko agresywni? Czy my czasem, jak słyszymy polskość, to jest dwuznaczne. To jest dwuznaczne, dlatego że tak, ogólnie my jako Polacy nie jesteśmy zjednoczeni, ale w momentach kryzysu fantastycznie Powstanie Warszawskie pokazało, wszystkie powstania, takie ważniejsze powstania pokazały, że jednak jesteśmy, no i ostatnie takie powstanie to Solidarność. I w gruncie rzeczy w tej chwili właściwie jesteśmy w takim samym momencie. W gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy na ten moment współczesności, to muszę Wam powiedzieć, że mamy bardzo dużo cech takich dosyć bardzo istotnych, dlatego że już Wam pokazuję. Popatrzcie, mamy kosmogram i teraz ja się cofam oczywiście godzinami do kontaktu. Proszę, popatrzcie, to jest pierwszy, znaczy dokładnie dzień wczorajszy, godzina tam 14, to nie jest dokładnie, chociaż można zrobić dokładnie. Zrobimy dokładnie. O, teraz jest dokładnie. To jest 13:47. Teraz popatrzcie sobie tutaj, ja będę tą strzałką jeździł, więc popatrzcie sobie, tutaj jest dosyć daleko. Ktoś powiedział, no 10 punktów jest nawet więcej. Zgoda, 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 zgoda. Ale trzeba brać pod uwagę, że pójdziemy sobie w aspekty i popatrzmy sobie. Księżyc jest w kwadraturze do Księżyc. To jest oczywiście kosmogram polski, a to jest kosmogram tranzytów. Tu widzicie, że to jest 9:35, 9:35. 9 stopni 35 sekund. Teraz popatrzmy sobie tutaj. Tutaj jest kwadratura z Księżycem i ze Słońcem, czyli automatycznie, jeżeli dotykamy tego Księżyca, to znaczy, że to są ludzie. I teraz tutaj my, w tym momencie, tutaj ta koniunkcja dotyka nas. To jest jeden punkt. Drugi punkt, jeżeli teraz, to już zdradzam taką tajemnicę bardzo ścisłą dla astrologii, jeżeli interpretujemy jakikolwiek kosmogram, likwidujemy wtedy domy, likwidujemy sektory, zostają tylko osie, ale ascendent jest, a wszystko robimy według równych domów, czyli po 30 stopni. Więc wówczas zwróćcie uwagę, że w tym momencie, jeżeli mamy równe, to musimy tutaj przeprowadzić oś i wypadnie nam tu. Czyli tutaj wypadnie nasza oś. Tutaj w tym miejscu. Więc mamy zaledwie 6 stopni. I dlatego też ta koniunkcja Słońca z Księżycem bierze w tym udział. I to ma wpływ bardzo na Polskę. Teraz byście mogli powiedzieć, no przepraszam bardzo, ale co pan bredzi, to tamto, dziesiąte. Dzisiejsze wybory w Stanach Zjednoczonych zależą od nas, od Polaków, którzy tam mieszkają. To jest to. I te wybory będą zależały od nas. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Proste. To jest tak na dziś. Ale jeżeli przyjrzymy się tej koniunkcji, zobaczcie, co
My nie mamy wgląd, co robi w tej chwili społeczeństwo, jak się zachowuje, jak się mamy to, ponieważ mamy media, no takie jakie mamy. Zresztą trudno, nigdy nie są doskonałe, bo byśmy musieli być, siedzieć przed monitorami, przyglądać się. Ale jak się zachowuje to wszystko? Zobaczcie, jaki spokój jest w Polsce. Zobaczcie, jaka rozwaga jest, jaki dzień jest. Także ten tutaj, to święto nasze i to zachowanie całe, i w dodatku w naszym kosmogramie, i w dodatku na tej archetypowej, bo to się nazywa archetypowa oś. Wiem, że niektórzy astrolodzy są zaskoczeni tą moją teraz dyskusją, no ale trudno, nigdy nie interpretowali, albo jak interpretują, to interpretują kosmogram. To nie tyczy się kosmogramu, to się tyczy interpretacji. Jeżeli macie kogokolwiek i interpretujecie tak samo, musicie podejść do tego. To, że on się znajduje w czwartym domu, to nie znaczy, to też jest w tym momencie, on się znajduje po trzeciej stronie, trzeciego sektora. Gdybyśmy wzięli w archetypie, to teraz, jeżeli weźmiemy w archetypie, to tutaj oś jest, czyli on się znajduje, ta koniunkcja znajduje się w bliźniętach, czyli ta oś przeszła jakby w tą stronę, ponieważ tutaj musi nastąpić 90 stopni i ona jest historią, trzeba powiedzieć, medialną. To nie jest tak, że my możemy sobie powiedzieć, ale tak jest, albo tak nie jest, albo tak. No jednak tak jest. Jeżeli zależy coś od nas i to zależy od nas gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i ktoś namawia, a w dodatku namawia, w dodatku trzeba brać jeszcze pod uwagę, że pan przyszły prezydent jest bliźniakiem, to też trzeba brać pod uwagę, że on będzie wolał być w tej swojej strefie, a tu mamy sektor bliźniąt, czy dotarł do Polaków i to jest sprawa, za parę dni zorientujemy się. Ja uważam, że ja jestem w 100%, dlatego też tutaj nie widzicie dobrze. Teraz widzicie. Tutaj jest kapelusz, jestem za tym kapeluszem. Jednak wolę niż ten pusty śmiech, bo ten pusty śmiech mnie przeraża, a w dodatku przeraża mnie jeszcze jedna rzecz. Przepowiednie, które są i są, że stanę pod przewodnictwem ciemnej osoby i w dodatku kobiety, zginą po prostu. I my razem z nimi. No i to też jest. Tutaj my musimy przyjmować jakąś taką pozę, jako przede wszystkim naród nasz, bo tak można by było powiedzieć, kim my jesteśmy na arenie. No właśnie jesteśmy cały czas. Jakby nie było, ja to w poprzednich filmach tutaj omawiałem i mówiłem, chociażby Tadeusz Kościuszko, który jest wodnikiem i my w tej chwili też mamy, przede wszystkim mamy dużo cech tego wodnika, bo walczymy zawsze w intencji prawdy. To udowodniliśmy podczas II wojny, podczas I wojny, poprzez wszystkie wojny. Zawsze walczyliśmy o prawdę. Nie ma jakiejś wojny, gdzie można by się tam sprzeczać o kilka wojen, że faktycznie żeśmy je rozpoczęli gdzieś tam w czasach wcześniejszych, czyli historycznie. Oczywiście, że tak, że ale tyle razy, ile na nas napadli twórcy tego kosmogramu, który oglądaliście, czyli Czesi, to w historii się o tym nie mówi. Oni mają do nas pretensje współcześnie o pana w ciemnych okularach, który mają tą pretensję. Mają także pretensje do czasów sanacji, że żeśmy wtedy zajęli też tam ich teren, ale jeżeli porozmawiamy z kolei z mieszkańcami tamtymi, to oni wcale nie narzekają. To my narzekamy.
Znaczy Czesi narzekają, ale nie mieszkańcy tamtych okolic. Oni uważają, że nie, no bo była taka sytuacja i po prostu no, zagarnęliśmy ten teren. Zresztą także trzeba przyznać, że Litwini mają do nas pretensje o, wiecie o co, ten tak zwany języczek Piłsudskiego. No i tak jest, no, więc tych pretensji można by nazbierać sporo, ale to nie są aż tak znaczące w historii, jak to, ile my walczyliśmy, bo właściwie na każdym froncie, zresztą to było świetnie widać na Westerplatte, kiedy przyjechał Bush. Bush jest bardzo dziwną postacią. W ogóle rodzina Bushów to bardzo, po pierwsze, bardzo dziwnie zachowujący się. Po pierwsze, kontynuują pewien ryt, no co tu ukrywać, ale masoński. John Bush był założycielem Rotary, znaczy nie założycielem, tylko jednym z działaczy Rotary. No i Bush jest taką postacią, jest byłym lotnikiem. W Stanach Zjednoczonych ludzi, którzy brali podczas wojny, brali czynny udział i dostali jakiekolwiek oznaczenia, ich się inaczej traktuje. Podobnie jest w Rosji, podobnie. Mają ten dzień tylko trofejszczyka, że mogą wchodzić do sklepu i brać co chcą. I to jest ich, bo im wolno, to ten dzień wyzwolenia. Taki kiedyś był, ja nie wiem, czy w tej chwili też Putin to trzyma, chyba nie, ale no może tak, nie wiem, nie orientuję się, ale kiedyś był taki moment. A w Stanach Zjednoczonych, zresztą to było teraz ostatnio widać, kiedy tą, nie wiem, czy gwiazdę, jakiś tam order przyniósł żołnierz amerykański panu przyszłemu prezydentowi dać i byłemu, i on to przyjął za rany. To był order za rany odniesiony podczas wojny. Dla Amerykanów jest to ogromny symbol. To nawet my w Polsce ostatnio mamy nieumiejętność rozdawania takich rzeczy. Takim orderem do tej pory, do pewnego momentu, właściwie do momentu tego objęcia przez Solidarność władzy, od tego momentu, przez wejście, no co tu ukrywać, ale pana Jaruzelskiego i tutaj Lecha Wałęsy, order Orła Białego po prostu został lekko nadwyrężony, bo ten order powinny dostawać osoby za wybitne osiągnięcia. A już ostatnio zaczęto tak sobie tylko przypinać. I do pewnego momentu jest to oznaczenie, które właściwie, no Krzyż Virtuti Militari można było szybciej dostać, na przykład niż tego Orła Białego. A w tej chwili, no akurat Krzyż Virtuti Militari nie jest aż tak preferowany jak ten Orzeł Biały i rozdawany po prostu. No zresztą w ogóle to jest epoka wodnika. Mamy epokę ryb. I teraz uważajcie, będę liczył. Ryby, baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby, tak? Wodnik. Czy kończy się wodnikiem? Epoka ryb.
Ostatnia władza Samsa, ile może trwać? Nie wiem. Jeżeli 2200-2400 trwa rok, tak, no to może trwać 200 lat, 200, może 300, a może być jeszcze inaczej. To nie są równe części. Trzeba by ten cały okres, czyli od zera, też nie wiem kiedy zero było, bo może być to 3 lata wcześniej, a może być 6 lat wcześniej to zero, tak? No bo Chrystus, jeżeli bierzemy od narodzenia, akurat my mamy tak ustawione, ale to jest taka chwiejna data. Nie mamy tej logicznej daty, bo to jest specjalnie zrobione, dlatego też miesiąc i dzień powinien być w tym samym miejscu. Gdyby był ten układ 28-dniowy, czy od nowiu do nowiu miesiąc, tak, no by był ten 13 miesiąc, tak zwany pusty, tak jak u Indian jest, tak jak jest u chociażby wszystkich wschodnich, tutaj u Żydów, w kalendarzu żydowskim tak jest. I wiele korzysta z tego lunarnego, dlatego też ja uważam, że jeżeli chcemy prawidłowo walczyć o astrologię i prawidłowo rozmawiać o astrologii, to musimy mówić o tej astrologii prawidłowej, nawet od nowiu do nowiu. Nów jest początkiem i jednocześnie, no co tu ukrywać, przed nowiem jest koniec. Pełnia pokazuje. Z tym, że zwróćcie uwagę, bo to jest bardzo charakterystyczne dla wróżek, dla tych osób, które wróżą, że one wolą iść pełniami. I tak, bo w pełni, teraz o co chodzi? Jeżeli te osoby, które mieszkały kiedykolwiek nad morzem, kiedy morze wzrasta, tak? Kiedy poziom wód wzrasta, to kiedy wzrasta? Przecież nie w nowiu, tylko w pełni. Jeżeli mamy naczynie i w tym naczyniu się podnosi poziom, tak? No to my jesteśmy też w pewnym sensie naczyniami. I u nas też się podnosi poziom. To lunatykowanie jest. I dlatego też w pełni łatwiej jest nad świadomością pracować, ponieważ mózg dostaje krew. Jest dużo szybciej. To, co mówiłem wcześniej, na samym początku naszej rozmowy, nie chciałem tego mówić, ale to teraz. I teraz, jeżeli patrzymy na to, to wróżki, czy szamani, czy cokolwiek się robi, to w pełni oczywiście, że tak, bo jest wyższa świadomość niż w nowych. W nowych nie mamy, wszystko pada i my też jesteśmy tacy, powiedzmy, że zdechli, bez tacy opadni, ale w ogóle i przecież nie ma nic, bo jest ciemno. Nów jest ciemny. Zresztą zaćmienie słońca, przecież to jest cały faraon jest poświęcony. Zresztą Prus wyjątkowym był człowiekiem, ezoterykiem. Ja nie mogę zdobyć tej książki, nie wiem nawet tytuł jak się nazywa, i między filologami wielkimi rozmawiam, pytam się ich, właśnie gdzie on się wypowiada na temat właściwie tej kawiarka działa, właściwie magii. Między innymi no, mamy w lalce, wielokrotnie mamy u niego ten metal, który fruwa, co można by było powiedzieć, że to jest głupota. To nie jest głupota. Jeżeli pamiętamy o Sowieckiego i możemy brać pod uwagę ten, który był przecież przy Piłsudskim, że on lewitował, jest taki, czy zakon, to trudno powiedzieć, kościół, gdzie podczas nabożeństwa siostry z księdzem się unoszą. Wiem o tym, że tam był Jan Paweł i uciekł z tego. Po prostu się przeraził. Zresztą Jan Paweł wyjątkowo był ostrożny, dlatego no miał pewien, znaczy nie można mówić o konflikcie, bo to nieprawdą jest, że konflikt, ale ojca Pio.
ponieważ ojciec Pio spotkał się z nim, jak on był młodym chłopakiem i powiedział, że ty będziesz opoką Kościoła. A on był wtedy takim młodym chłopcem, no już kanonikiem, już księdzem. I wtedy, tylko wtedy poprosił Jan Paweł, no wtedy o tą swoją przyjaciółkę, o ratowanie jej życia. Ale to jest inna forma. Ale w sumie Jan Paweł się bał takich rzeczy. Zresztą nie ma co się dziwić, dlatego że te rzeczy, no to są te dzisiejsze cuda, o których mówiłem wczoraj w tym filmie. To, co się dzieje w tą noc, tak, dzisiaj, będzie na Wawelu. To, co namalował Jan Matejko. Ja teraz nie wiem, czy ten obraz faktycznie istnieje przez Jana Matejkę, czy został zgubiony, bo go nie mogę odszukać. A mój znajomy widział, znaczy, no, już nie żyje ten człowiek, ten obraz malował. Tworzył go z jakimś profesorem i widziałem czarno-białą wersję tego obrazu. I tam był Zawisza i Wernechora i wszyscy królowie. I to były takie postacie duchów, takie namalowane jakby bez stóp. Niesamowity obraz. Czy przepiękne, dziwne zaduszki. I właśnie to jest to, że dzisiaj właśnie tam się odbywa i ta koniunkcja i to wszystko, jeżeli bierzemy pod uwagę, a przecież co tu ukrywać, te słowa biblijne są, które powiedział Chrystus, że po znakach poznacie. A co tu ukrywać, trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że to są czasy, powiedzmy, że ostateczne. Nie może, czy ostateczne, na siłę można powiedzieć, że ostateczne. Na siłę. Ale takich ostatecznych czasów to 63 był, 62, 2000 rok. Przecież pamiętam te zjazdy, które były, na których wszystkich był. Ja nie pamiętam, jak ten człowiek się nazywał, że będzie to katastrofa świata, że jak planety się ustawią w jednym rzędzie, to będzie koniec świata, gdzie Leon Zawadzki napisał taką książkę Końca świata nie będzie. I taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, ale epoka wodnika przyjdzie. I teraz sam koniec tej epoki wodnika jest katastrofalny, ponieważ on ma charakterystykę ryb. To słuchajcie, ryby to są ofiary. Taką ofiarą jest Chrystus. To, co przecierpiał to na krzyżu, to jest to. I w ogóle ludzkość. I teraz, jeżeli wchodzimy w tą epokę ryba, kończymy tą epokę ryby, a wchodzimy w tą epokę wodnika, to musi nastąpić ten kataklizm jakiś taki znaczący kataklizm. Wszystkie przepowiednie, a sprawdzałem tych przepowiedni przynajmniej ze 40, nawet taki wykład miałem w Łódzkim Domu Kultury na temat przepowiedni i właściwie żadna przepowiednia nie mówi źle o Polsce. I to niemiecka taka kobieta, która przepowiada, potem następnie chyba w Szwecji też, ja już nie pamiętam wszystkich, nawet ukraiński taki człowiek, który tam przepowiadał i to bardzo dawno, to chyba w którymś tam XVII czy XVI wieku przepowiedział Polsce. I tych przepowiedni mamy mnóstwo, zresztą nawet są te biblijne przepowiednie, które dzisiaj ciężko odczytać, bo niby Polski jako Polski nie ma, jest ten Lechistan, czy tam jeszcze jakiś ten, ale biblijnie jest. On jest zaznaczony biblijnie. I on jest zaznaczony właśnie w taki bardzo dziwny, charakterystyczny sposób. Dlatego też, no ci, nazwijmy to, bracia starsi w wierze, tak ciągną. Tutaj to jeszcze jest inna rzecz.
Trzeba brać pod uwagę jeszcze przystąpienie tych plemion tutaj z Ukrainy i przyjęcie przez nich tej religii i potem odesłanie ich, nie pamiętam, który car ich tam odesłał na, tam do Palestyny i oni tam osiedli. I teraz no, chcą tutaj jakby powrócić na te tereny. No i powracają. Tam powstała jednak ta jakaś tam druga, tak, niebiańska, ale i to jest fakt, to nie jest tak, że my to traktujemy go, my tego nie pokazujemy, znaczy telewizja nie pokazuje, ale to jest fakt, są zdjęcia z tych, to tak jak ostatnio rozmawiałem, bo tam na temat UFO i rozmawialiśmy i ktoś szydził z tego. Ja mówię, szydzisz? To dlaczego szydzisz? To sprawdź w internecie, jak tak wierzysz w internet, to sobie napisz UFO w parlamencie szwedzkim. I zobacz, w którym roku. I zobaczcie sobie, zobaczcie, to przecież jest w parlamencie. I co to UFO zrobiło? No nic, no właśnie to GPT wam dało. To GPT, to, które mówimy o sztucznej inteligencji, to jest to. Oni dali nam translator. Translator, który porozumiewał się mowę, czyli my mówimy w jakimś sobie tam języku, no mówię ja w tej chwili polskim, ale wy mnie słyszycie w jakimś sobie galaktycznym języku, obojętnie jakim. Czyli wy słyszycie to, co... A teraz, jeżeli patrzymy na GPT, to jest to, co my chcemy usłyszeć. To nie jest to, że my rozmawiamy z GPT. Nie. My z pewnej formy zadawania pytań, on się uczy i w ten sposób on sobie układa to, co my chcemy usłyszeć. Dlaczego mówię teraz, wracam do ojca Pio. Mój przyjaciel był u ojca Pio, nie wiedząc o tym, kto to jest ojciec Pio, absolutnie nie. To nie jest tak, on tam trafił, ponieważ tam był we Francji, tak jak ja trafiłem na pogrzeb księdza Popiełuszki. Też zupełnie nie wiadomo, skąd się znalazłem na tym. Znaczy, ja pojechałem do Warszawy, pojechaliśmy do Warszawy, jeszcze wtedy miałem harta afgańskiego i oczywiście ten harter. Tłok niesamowity w tym pociągu, a nieważne, jedziemy do Warszawy, jesteśmy umówieni i rodzinka mówi, słuchaj, jedziemy na pogrzeb księdza Popiełuszki. Dobra, ale tak szczerze mówiąc, co to było? No co ty nie wiesz o kapłan, którego zamordowano? Kapłan, którego zamordowano i kto zamordował? UB. A, no to oczywiście, że tak. Jak to? Ale tak szczerze mówiąc, no nie jestem z Warszawy. Znaczy akurat w tym okresie tamtym już nie mieszkałem w Warszawie. W dodatku nie byłem związany jakby z tymi działaniami. Znalazłem się na tym pogrzebie. No i tak właśnie tak samo mój kolega się znalazł. No i mówi, dlaczego nie? Proszę bardzo, tu. No to proszę. I twierdzi, że ojciec Pio go spowiadał i po polsku mówi. Twierdzi na 100%. Mówi, słuchaj, Ryszard, naprawdę ja rozmawiałem z ojcem, ja się spowiadałem po polsku. Teraz, czy to jest sugestia? Czy faktycznie ojciec mówił po polsku? A może tylko dźwięki, które, a on słyszał sam siebie. Może ojciec rozmawiał telepatycznie. Co jest bardzo możliwe. Wbrew pozorom nam się wydaje, że nie ma telepatii, nie ma tego porozumiewania się takiego. No to jest. Jak te osoby, które oglądały z Molderem te filmy, to przecież pamiętają o tym, jak on był w tym kipi, tak, i ten Indian
przeciąga mu tym piórkiem koło trzeciego oka i on się cofa. I na przykład w pewnych kulturach nie rozmawia się, a rozmawia się myślą. Mało tego, już ostatnio nawet udowodniono, że osoby, które są niewidome, one widzą. Ja znam kilka osób, które widzą. Mało tego, to byłem bardzo młodym chłopcem właściwie, kiedy poznałem człowieka. Znaczy nie poznałem, to był mojej mamy pacjent. I moja mama się pytała, jak wygląda świat po operacji oka, oczu, przepraszam. I ten człowiek odpowiedział w ten sposób, że ten świat jest brzydki, że on widział, myślał, że jest piękniejszy. Tak barwy, kolorystyka. Widziałem kiedyś obrazy malowane przez ludzi niewidomych. Słuchajcie, to jest szok. To było coś przepięknego. I co najciekawsze, że widziałem obrazy, byłem w trakcie malowania poprzez muzykę, więc muzyka była i oni słyszeli muzykę, znali, gdzie były farby, jakie czuli tę farbę i malowali obrazy dłoni. Każdy palec powiedzmy miał inny kolor. Zresztą ja to stosuję u dzieci, jak mam z dziećmi zajęcia na przykład, to każę i też róbcie to, bo to uruchamia zupełnie inną mechanikę dłoni i ustawia półkulę na każdej rączce, na każdym paluszku inny kolor i malujecie na kartonie. Fantastyczna sprawa. Te dzieci uruchamiają zupełnie inaczej, bo przecież tu ma kolor taki, tutaj taki. Za każdym razem zmieniajcie kolory. Nie tak, że ciągle identyczne kolory na paluszkach, tylko zmieniajcie. Po prostu farbki ustawiajcie i niech dzieciaki malują. Fantastyczna zabawa. Intelektualnie pod każdym względem. Ale a propos tej muzyki, to było coś fantastycznego. Słuchajcie, te obrazy były niesamowite, jak te osoby niewidome pokładły te dłoni w ogóle na tych kartonach, bo to akurat było na kartonach, fantazja. To jest fantazja. Po prostu to, co było namalowane już. Mnie to kolega tam zabrał na te zajęcia. To jest fantazja. Co one widziały przez tą muzykę. To była muzyka poważna. To nie była muzyka tam byle jaka, tylko muzyka poważna. Fantastyczne rzeczy. Także jest w nas jakiś zmysł, zresztą co to ukrywać. No ile mamy mózgu? 15% pracuje mózgu, u niektórych 25%, a reszta co się z tym dzieje? Przecież w Izraelu jest ten profesor, który potrafi przenieść funkcje jakichś organów i przenosi do współkuli lewej na prawą, czy tam i potrafi to zrobić przez pewne działanie. Zresztą nie ma co się dziwić, bo oni przecież po wojnie otrzymali straszne kaleki po tych obozach koncentracyjnych. Część przeszła przecież tych osób, nasze kobiety wyjechały do Szwecji, do Norwegii. I tam zresztą prowadzono cały czas i prowadzą do tej pory działania na tej psychoanalizie, tak, te wszystkie. Zresztą to trzeba przyznać, że najbardziej to Freud i Carl Gustav Jung jako jego uczeń i od nich się rozpoczęła ta psychoanaliza, to jest fakt. Ale zwróćcie uwagę, gdzie? W Szwajcarii, właściwie w Austrii, w Szwajcarii. Dlaczego tam? Bo tam i Szwedzi, w ogóle tamte kraje mają bardzo dużo. Po pierwsze tak, czasami wioski są blisko siebie, bardzo blisko. Ale jak przyjdzie śnieżyca, czy przyjdzie zima, są bardzo daleko. I przez to daleko, że trzeba obejść albo tam ileś, tak chociażby w Szwecji fiordy, jak zamarznie, to jest bardzo blisko.
ale jak nie zamarznie, to trzeba tam sporo tygodni maszerować. No więc chodzi o to, że no co tu ukrywać, ale tak troszeczkę wiecie, tam brakuje kobiet, brakuje mężczyzn, brakuje tego i taki jest troszeczkę kazirodzaj przy tym i się rodzą takie dzieci. Zresztą co to ukrywać, w muzyce też mamy takich twórców, nawet wielkich. No i nie tylko w tym, ale na przykład na naszym terenie nie było tak tego widać, ponieważ my jesteśmy bardziej skomasowani i mamy, no co tu ukrywać, mamy taką różnorodność większą, można iść do sąsiadki, tak? Gdzieś tam. I także, albo na przykład to się działo w porządnych domach, że brat ginął na wojnie, tak? I jego brat zastępował, żeby nie tracić majątku. To było, ale także to takie coś występowało ostatnio, ci, którzy szukają, tak szperają, to występowało u Mormonów. Dokładnie. I oni musieli dopuścić, ponieważ już tak wewnątrz siebie się, no, wszyscy byli jedną wielką rodziną. I trzeba doprowadzać świeżą krew. Zresztą to jest no, w niektórych środowiskach albo małych społeczeństwach jest to przerażające, ale tak jest. No. I właśnie Freud, ze względu na to, że złapał tego bakcyla, a tam w Austrii to się odbywało i przyjechał potem do Szwajcarii, a Carl Gustav Jung był Austriakiem i przecież za Freudem i tego się nauczył, bo przecież tam i dzisiaj Szwecja ma takie problemy ma Holandia, takie problemy mają te kraje Beneluxu, powiedzmy, że nie wiem czy Dania, chyba Dania nie, ze względu na to, że był ten moment takiego zabrania naszych kobiet, tak, dobrowolne Polki pojechały, te matki Polki pojechały rodzić Duńczyków. Przecież prawie 90% Duńczyków ma polską krew. No. My też nie potrafimy na tym zarobić. Bo powinniśmy im wytłumaczyć, że jadąc do Kopenhagi mamy ten pomnik, ale my nie potrafimy się tym chwalić. To jest śmieszne. To jest niesamowite, że my nie potrafimy się chwalić sobą. Że jesteśmy zazdrośni, jacyś dziwni. Przecież Tadeusz Kościuszko po dostaniu, właściwie po wygraniu tej wojny amerykańskiej, przecież mógł tam zostać. Przecież wyspa Manhattan jest jego. To jest jego wyspa, ten Nowy Amsterdam dawniej, tak? No i co? Wyjechał stamtąd i głodował w Szwajcarii. Przecież w Szwajcarii to jego koledzy przecież go utrzymywali przez wiele lat. On dostał, rząd amerykański nie kwapił się mu wypłacić. No więc to nie jest tak, że my patrzymy na to i przyglądamy się, że a tam co ty opowiadasz, to tak jest czy tak jest. To nie jest tak. Jest tak, że jest niewesoło. No więc musimy brać to pod uwagę, że tutaj, a przecież słuchajcie, on był wodnikiem. Lubił wolność, niezależność, bo to był człowiek. No faktem, że należał też do tej grupy, ale kto wtedy nie należał do masonów? Inaczej to by tam nie znalazł się. Zresztą to jest świat mały. Zresztą masoneria jest wyjątkowo. No Stany Zjednoczone powstały. Tak? Ostatnim krajem, który miał taki przewrót, no to Portugalia, ale Portugalia się nie zgodziła. No to teraz, niedawno było. Ja nie wiem, czy za Jana Pawła było, to było chyba tak, no, chyba tam jak ktoś pamięta, to się nazywa albo Goździkowa, albo chyba Goździkowa, tak? Rewolucja Goździkowa. Chyba tak to się nazywało. Zresztą mogę się mylić, ale to tam niektórzy powinni pamiętać, ci, którzy znają lepiej historię. To przecież tutaj też był ten przewrót. No i to właściwie to i Amerykanie do tej pory trzymają ten rytm, właśnie taki dziwny, bardzo dziwny rytm. Ja pamiętam, kiedy
ja miałem wyjeżdżać do Kongo. Mieliśmy z całą rodziną wyjechać do Kongo. Tam mój ojciec miał objąć placówkę medyczną, moja mama też. I już było wszystko naszykowane, kompletnie wszystko, tylko że w Kongo wybuchła rewolucja i nie pojechaliśmy, bo jakbyśmy pojechali, to nie wiem, czy byśmy żyli, ale to nieistotne. Możliwe, żebyśmy żyli, tylko no, przeszlibyśmy męczarnię. I wtedy ja poznałem w Sopocie tutaj takiego no, Afrykańczyka. Ja powiedział do mnie tak, bo ja pytam, jak tam u was jest, a on mówi, mówi, wy macie czerwoną gwiazdę, a my mamy białą gwiazdę. Ja tego w ogóle nie mogłem pojąć. Dla mnie to było taka abstrakcja, jak nie wiem. No i akurat mieszkałem u swojego wujka i do wujka mówię, wujku, co to znaczy? Mówi. Ten Afrykańczyk powiedział do mnie, że on ma białą gwiazdę, a my mamy czerwoną. Mówię, nie rozumiesz? A kto nosi na pełni? Mamy na białą gwiazdę, to noszą Amerykanie. No, a ja mówię, ale co ma wojsko tamto do tego? Mówi, to jest to samo. Mówi, bez różnicy. Mówi, ty nie umiesz. A wujek był lotnikiem dywizjonów poznańskich, tych w Anglii. No i świetnie znał. Zresztą bardzo źle się wypowiadał o tamtych czasach. Ja jako młody człowiek nie rozumiałem tego. To dla mnie była abstrakcja, ale dzisiaj patrząc, że Anglicy zabrali nam pieniądze za to, że my byśmy bronili, tak, i my nie byliśmy na tej defiladzie, to jest typowe podejście właśnie wodnikowe. To jest pokazanie takiej chwili. Macie tą scenę, macie tańczący z wilkami. Ta ostatnia scena, kiedy on wyjeżdża z tą zamkniętą pięścią, z tą dziewczyną, wyjeżdża stamtąd i właściwie nie wie po co. Czy ona jest biała, ona jest zaciśnięta pięść, jest białą kobietą i łączy się z tym białym człowiekiem, tak, który jednak walczył i odjeżdżają z tego miejsca. Już nie wracają. Nie ma do czego wracać, już jest koniec. A oni odjeżdżają. I teraz w co jadą? W próżni jadą. I my jesteśmy ciągle w tym samym miejscu, w tej chwili. To jest świetny moment właśnie pokazania tej zaciśniętej pięści i tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Jak możecie przypomnieć sobie tańczące z wilkami. Obejrzyjcie to. I ten fragment ostatni, zobaczcie, pewnie jest na YouTube gdzieś ten film. Zresztą jak będę uczył, zresztą to było zadanie, przecież filmotekę mam ogromną i my uczymy na filmach. Uczymy na filmach, dlatego że ja przerwałem to uczenie na filmach tutaj ze względu na Ewę. Jest taki film, Ewę przede wszystkim. Ewa już nie żyje. Odeszła razem ze swoją córką. Najpierw córka zmarła, potem mama zmarła w Otwocku. Zresztą ci, którzy oglądają, to wiedzą o tym. Zresztą Sylwia była bardzo znaną postacią w swoim świecie. Zresztą bardzo dużo osób było na pogrzebie Sylwii. To jest, no nie chcę mówić, że około 600, ale chyba tak, 600 albo 700 osób było na tym pogrzebie. To był tłum niesamowity, ilość samochodów. Wszyscy właśnie, myśmy wtedy nawet nie wiedzieli, gdzie w tym Otwocku, ale wszystkie samochody jechały na ten pogrzeb. Wszystkie jak jeden. Wszystkie samochody. To jest po prostu nie do wiary. I tam w Otwocku jest przepiękny ten cmentarz, szalenie ogromny. To jest po prostu w Brudnowskim mieszkałem przecież, świętego Wincentego. To Brudnowski już jest duży, ale ten też nie jest wiele mniejszy. Nie wiem, wydawało mi się, że jeszcze większy. I teraz tutaj jest taki film, chyba australijski, gdzie giną osoby
w wyniku chyba jachtu, jeżeli się nie mylę. I tam są te wypowiedzi. Właśnie Ewa powiedziała, nie puszczaj mi tego, dlatego że mąż Ewy był marynarzem. I nie chciała tego oglądać. I przez to zaprzestałem te filmy puszczać. Ale no, jeżeli mamy ryby, mamy tą otchłań ryb, zresztą Odysea jest takim filmem i to jest też dobre. Jak jesteście rybami, kupcie książkę Odysea i pozaginajcie te fragmenty, które znacie ze swojego życia i zobaczcie, które zostały wam. I teraz te, które zostały wam, to macie jeszcze je do przeżycia. Poznałem dziewczynę bardzo młodą. I kazałem jej to zrobić. Ryba. I ona chyba po pół roku przyszła do mnie. Mówię, panie Ryszardzie, w tej Odysei to ja wszystkie kartki zapiłem. Wszystko. Wyobrażacie sobie? Młoda dziewczyna przeżyła tyle tragedii. Dlaczego ja nie mogę? Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że po prostu jak zobaczyłem ten kosmogram, to byłem tak przerażony tym kosmogramem, że nie chciałem po prostu robić tej większej traumy. Wiecie, o co chodzi. Czasami trzeba tak postępować, czasami warto. A jeszcze jedna rzecz, że ona była przed ogromną traumą. I nie chciałem jej tłumaczyć, chciałem przesunąć to. Mówię to do młodych astrologów, tych, którzy nie zawsze warto robić kosmogram. Czasami warto poczekać, nawet rok, 2, żeby to się stało. Lepiej poprowadzić tę osobę, żeby ona była w kontakcie z wami, bo jak jest w kontakcie z wami, to jest wam wdzięczna. I ta dziewczyna przyszła do mnie i mówi, panie Ryszardzie, wszystko to przeżyło. Wszystkie kartki pozytywne. Ja już wiedziałem, co będzie dalej. Bo ona przeszła tą fazę ryb, zamknęła tą fazę ryb i weszła progresywnie, pewnie przeszła przez barana, ona była samą końcówką ryb i weszła w byka już, zupełnie inny człowiek. Już zaczęła materializować, już zaczęła być sobą, kiedy przejdziecie. Teraz, jeżeli tego nie pojmujecie, ci, którzy chcą być astrologami progresywni, jeżeli jesteście w progresji, wcale ta droga barana nie jest taka wyraźna. To jest przez piekło przychodzisz. Każdy przychodzi. Ten następny znak progresywny wcale nie jest wesoły. To nie, dopiero następny wynika z czego? Z sekstylu, no nie? Dopiero sekstyl daje w pełni. Czyli trzeba przejść przez 30 te stopni. I to są te tajemnice, znaczy żadna tajemnica astrologii. My tego uczymy. Tylko po prostu świadomość ludzka na kursie, na szkole, tak, tej astrologicznej, wysiada po prostu. Jest tyle tego materiału i wy z tego materiału nie umiecie korzystać. Nawet starzy astrolodzy nie potrafią korzystać. Że ja poznałem człowieka, który był z pierwszego kursu profesora Leszka Wawesa. Jednego z pierwszych kursów. On świetnie znał astrologię. Zawsze pojawia się wtedy, kiedy jest źle. Kiedy faktycznie było źle, u mnie w domu, zawsze był. I pytał się, tylko wchodził i tak mówi, jak żyjecie, czy wam pomóc? Wspaniała forma astrologii. Przychodził tylko wtedy, kiedy był potrzebny. Czy on był potrzebny? Nie był potrzebny. Ale służył tym i on się nie wypowiadał. On nigdy nie powiedział, że jest astrologiem albo coś. Potem jak się dowiedział, bo ja przez pierwsze 5 lat w towarzystwie nikt nie wiedział, że ja się astrologią zajmuję. Że ja się uczę astrologii. Nikt nie wiedział.
Po 7 roku astrologii, 7 albo 9, nie wiem, trzeba by policzyć, ja się znalazłem w telewizji, w Toli. I do tej pory w niektóre środowiska moje środowiska, i to nie wiedzą o tym, że ja jestem astrologiem. Na przykład tutaj do tego pomieszczenia nie wpuszczam ich. Oni nie przychodzą tutaj. No tutaj jest pełno tej astrologii, pełno jakichś dziwnych rzeczy, cała biblioteka. Nie wpuszczam ich po prostu, nie. Nie zapraszam. A dlaczego? To nie dlatego, że coś, tylko oni po prostu pewnie wymazali ze swojego środowiska, że jestem wariat albo kimś tam. Przecież słuchajcie, działając już w astrologii, moja koleżanka otrzymała takie ostrzeżenia, że kto to jest, astrolog, on tam, to od mojego bardzo dobrego znajomego, który notabene działał mocno, no mogę powiedzieć, w Fundacji Piotrkowskiej. Dzisiaj nie wiem, czy istnieje, czy nie istnieje. Chyba już nie istnieje, bo odszedł. Ale jaki to on, ale to, czym ja się zajmuję. W tej fundacji mam 3 kolegów i wszyscy wiedzą, ale on akurat się nabija. I tak jest. I pamiętajcie o tym, że te osoby, które przystąpią do astrologii, stracą znajomych. Prawie 70% znajomych utracą. Skiną ci znajomi. Będą mieli tą apokalipsę taką towarzyską. Wszystkich stracić. Kompletnie. Raz, że będziecie uciekać, bo wiecie, co się stanie. To jest raz. 2, że po zachowaniu tych osób będziecie już znać pewne zachowania, pewne myśli. To, co się teraz stało, to, co dzisiaj się dzieje, to, co przez ostatnie 3 lata temu było takie bardzo modne, przez 2 lata i dzisiaj znowuż, ale żeby nie ta pani profesor, która powiedziała, że to ta małpia grypa to jest żadna zabawa. To jest ta apokalipsa. To jest czym apokalipsa mówi o tym, że będziemy szli i koło nas będą umierać ludzie. My będziemy obojętni na to. Już tak jest. Pokazywane są filmy, gdzie chłopak pada na ulicy i nikt nie przychodzi. Wreszcie ktoś podchodzi, a on wstaje i się przepuje. Nie, nic się nie stało, ale dziękuję ci bardzo. I daje jakiś prezent tam, iPhone'a, czy tam coś daje, jakiś telefon, czy tam parę groszy daje. Tam. Zwróćcie uwagę, to ja takie filmiki tam. I to jest to pokazywanie, uwrażliwienie, czy tam chłopak podchodzi i chce rękę wyciąga. Przeważnie to jest ten czarnoskóry, ale podaje, chce podać ci rękę, dziewczyny nie chcą. Nie. A wreszcie któreś podaje rękę, on prosi o parę groszy, ktoś daje mu to te 2 euro, on to bierze i potem wydaje. Nie wiem, czy tam ile daje, bo tych papierków daje. No. Przypuszczam, że da 200 euro, no albo może więcej, nie wiem. Nie umiem przeliczyć takiej kubki pieniędzy, w jakich to nominałach jest. Ale to jest właśnie ta epoka wodnika. To jest to. Nieumiejętność kontaktowania się. Wodnik jest kontaktem, wodnik jest przyjaźnią, wodnik jest uzależnieniem, wodnik jest tą intuicją, wodnik jest telepatią, wodnik ma bardzo duże spektrum. I to się dzieje teraz. To jest wodnik. Ten telefon jest wodnikiem. 30 lat temu, nie 30. No nie, może i 30. Nie wiem, już nie chcę liczyć. Miałem dyktafon i słuchawki. I cały czas chodziłem z wykładów. Z wykładów miałem astrologii profesora, Leszka Wejsa, jeszcze wówczas doktora.
i cały czas słuchałem. Będąc w sklepie, słyszę za sobą, to jest ten facet, co chodzi po parku i cały czas tam słucha czegoś. Określano mnie jako człowieka cały czas ze słuchawkami na uszach. To było jeszcze nienormalne. A ja gadałem do siebie. A dlaczego? Bo miałem dyktafon. Szedłem po parku. To, co robię teraz. Teraz to, co robię. Bo dlaczego? Dlatego, że uczyłem się, czy ja dobrze opowiadam. Wiecie, o co chodzi. Bo uczyłem się mówić po polsku. Bo nie mówiłem. I wiecie, jako plastyk to jak się mówi? Maluje się, a nie gada w ogóle. Kolor? No. Przecież pamiętam, jak namalowałem konia i po prostu nieumiejętność chemii. Ugier złoty. Połączyłem z błękitem paryskim. Błękit paryski jest to taki brudny granat. Taki ciemny, brudny granat. I wyobraziłem sobie, że tak ten zad konia pociągnę tym granatem, a dołożę tego błękitu, tego ugru złotego i nie zrobiłem przecierki, tylko brudnym pędzlem. No i co wyszło? Pewien rodzaj zielonego, no nie? I profesor tak przechodzi koło mnie, mówi, co ten koń taki? Mówi, coś ci nie wyszło ten koń, mówi, taki zielonkawy. A ja mówię, bo się wytarza w górę. Przepraszam, w kupie. Wyobrażacie sobie? Po prostu nieznajomość chemii. Proste? Także można takie błędy robić, takie historie. Słuchajcie, ja nie wiem, która jest godzina, ja muszę popatrzeć, a już 22, to już jest, słuchajcie, kończę tą zabawę dzisiaj. Jutro też się spotykamy, bo już prawdopodobnie na stałe będziemy się spotykać. Cieszę się, że tam ileś osób ogląda, nawet nie czytam tego, bo nie będę czytał tego. Ja przeczytam teraz i może jutro odpowiem, czy tam jakoś chciałem, tylko ponieważ już ta offsetka prawdopodobnie zacznie działać już od dzisiaj. Nie wiem, czy codziennie, zobaczymy, dlatego że jeszcze niektórych rzeczy nie mam dobrze przygotowane, bo właśnie wczoraj pracowaliśmy nad tym bardzo intensywnie. Skończyliśmy o 3:00 nad ranem. Mam całe to ustawianie tego, bo przecież to kolega przyjechał z bardzo daleka ze swoim synem, bo aż, no co tu ukrywać, Tadeusza syn ze Szczecinka. I przecież mnie zależy na tym, żeby był jakiś astrolog, a Tadeusz jest chyba jedynym astrologiem, który zna historię i zresztą te osoby, które oglądały z Tadeuszem, też to żaden problem przejrzeć te programy z Tadeuszem, to jest majstersztyk. Zresztą z innymi też osobami, ale te inne osoby są na innym poziomie. Wiecie, to nie jest tak, że wszyscy astrolodzy są, to jest tak, nazwijmy to w ten sposób. Ja mam bardzo dużo wspólnego z medycyną. Mogę rozmawiać z lekarzami, ale nie jestem lekarzem. I teraz zajmuję się astromedycyną, wszystko w porządku, ale muszą być lekarze. Nie mogę nauczyć was, czyli osoby, które się nie zajmują medycyną, tego, czego mogę nauczyć lekarzy. Ja nie muszę, bo to jest tak, że ja pokazuję pewne chwyty, a oni już wiedzą, o co chodzi.
I tak mogę uczyć ekonomistów, tak mogę uczyć nauczycieli, tak, tylko trzeba zamknąć temat. I Tadeusz jest jedyną osobą, która zna ten temat. Inna osoba zna inny temat. Bo takich bajdurzeń o astrologii sobie, to można, to jest od groma tych osób. To jest. Ale mnie to nie bawi, bo macie na YouTubie tego mnóstwo takich astrologów, co to opowiadają o astrologii. No i GPT macie. Przecież jego też się możecie zapytać, co to jest Mars. On wam odpowie, co to jest Skorpion, jaki jest ten Skorpion, ale to mnie nie interesuje. Mnie bawi to, kiedy ja rozmawiam o astrologii, nie działając. Wiecie, kiedy największą sztuką dla astrologa, dla człowieka, który zajmuje się astrologią, to jest to, żeby mówił w towarzystwie. Jesteśmy przy stole. To nie było pierwszy raz. Pierwszy raz to było w tramwaju, kiedy ja zauważyłem to. Dziewczyna, wsiadając do tramwaju, stanęła i się tak patrzy na mnie. To pan jest z telewizji? A ja mówię, tak. To pan się zajmuje tą astrologią? No tak. A ja jestem, nie pamiętam, powiedziała jakiś znak. Nie chcę zmyślać, ale jakiś chyba koziorożec czy coś. I koło niej był chłopak. Ja mówię, a to jest twój chłopak? Tak. A jaki znak? Ja mówię, no to ty jesteś taki, to. A ja patrzę, a on robi tak. I w ogóle nie jest zainteresowany tą rozmową. Teraz, potem przeszedłem do niego i zacząłem o nim rozmawiać, a ona... I to było dla mnie zastanawiające. Dlaczego ona nie słuchała o nim? Przecież ona była jego dziewczyną. Mogła go się nauczyć, a on nie słuchał. I potem znalazłem się w towarzystwie, na przyjęciu. Siedziała osoba naprzeciwko mnie i ona też się zapytała, mówi, panie Ryszard, słuchaj, a co byś powiedział? Ja zacząłem o niej mówić. Obok był jej mąż. Była jej chyba córka. Nikt się nie zainteresował. Jeżeli mówimy prawidłowo o tej osobie, jeżeli rozmawiamy, to reszta towarzystwa nudzi się. Mnie to zdziwiło. Jak to tak jest? Jak to jest możliwe? Żeby nie interesować się drugą osobą, żeby się nie dowiedzieć, ale tak jest. Jeżeli się mówi o tej osobie i w pewnym szyfrem takim, to te osoby w ogóle nie, to te osoby zewnętrzne nie interesuje, bo nie wiedzą w ogóle, o czym się mówi. Ta osoba jest tylko zainteresowana. I przestaną się krępować, wiecie, rozmawiać tak. Wtedy uwierzyłem w telewizji, to ja właśnie rozmawiałem i też wiele osób na przykład nie łapało. Jak mówiłem na przykład matka się pytała o syna, to osoby łapały z zewnątrz, o czym ja mówiłem, o czym rozmawiałem z tą matką. Miałem taki moment, kiedy rozmawiałem, się śmieję z tego, no bo zadzwoniła pani, dokładnie z Paganic, no i się pyta, co z tym synem. Co miałem powiedzieć, że jest księdzem? Że ma księdza? No i zacząłem z nią rozmawiać, że on taki lubi być samotny, że to, że tamto, no. Ona ja mówię, niech pani najlepiej to. No i tam w pewnym momencie jedna pani wyczuła do mnie, dzwoniła do mnie, mówi, ja podejrzewałam, że mówi, bo pan tak dosyć wyraźnie mi tłumaczył, że on tak troszeczkę jest inny niż inni chłopcy. Ale nie w tej formie, wiecie, no, tej, które teraz są ci tęczowi tak zwani. Też tutaj przemyciłem to, tutaj na jeden z filmów. Ta tęczowość u mężczyzn to jest Merkury.
ale to na kiedy indziej rozmowa będzie. A no i właśnie jak ona zadzwoniła, to ja mówię, czy on jest, mówię, księdzem, czy zakonnikiem? Ona mówi, no właśnie wstąpił do seminarium. Ja mówię, to niech pan się cieszy. Ona mówi, no ja wyczułam, że pan chciał to powiedzieć, ale dobrze, że pan nie powiedział publicznie i bardzo panu dziękuję, ale to jego droga. A ja mówię, tak, niech pani idzie, niech pani pozwoli mu na tę drogę. Ma pani rodzeństwo? On mówi, mam. No to jak ma pani rodzeństwo, to jeden, bo gorzej jak jest jedno dziecko i taki syn odchodzi. Mam takiego kolegę właśnie, gdzie właśnie był jedynakiem i wstąpił. Tylko tak się stało, że mama pierwsza zmarła, ojciec już bardzo dawno zmarł. A teraz niedawno odszedł. Niedawno, po prostu niedawno, 2 lata temu. Dużo młodszy ode mnie. Odszedł też. Był księdzem. Dlaczego? Dlatego, że zajął się egzorcyzmem. To jest bardzo niebezpieczne, co może być. A w dzisiejszych czasach, ja nie chcę dzisiaj mówić, bo to nie jest święto dzisiaj, jeszcze w nocy, ale trzeba to brać pod uwagę. Kiedy indziej się zajmiemy tym, będziemy sobie rozmawiać o tym. Musi przyjść jakiś taki okres, że akurat jesteśmy w Skorpionie, tak? To jest ten początek, na pewno w Skorpionie podejmę ten temat, bo to jest taki skorpioniasty pogranicze życia i śmierci. Skorpion jest niesamowity, jeżeli patrzymy o to i to, co bierzemy pod uwagę, że wodnik, tak, ale teraz popatrzmy sobie, jak wodnik postępuje, a jak postępuje skorpion. I lepiej widać z punktu widzenia skorpiona wodnika niż samego wodnika, bo tam jest za dużo wolności i niezależności. Ale ta niezależność i wolność też jest w pograniczu życia i śmierci. A pamiętajmy o tym, że te ostatnie, ta faza, to co żeśmy rozmawiali, ta ostatnia faza jest ryby. A ryby ze skorpionem niby nie jest łatwo ryby wytłumaczyć bez wiedzy skorpiona, bez świadomości skorpiona. Tak raka. Rak jest szalenie podobny do skorpiona. Szalenie podobny, tylko on się wycofuje, nie robi tego, ale pamięć ma niesamowitą i przez co ma tą pamięć taką skorpioniastą, bo skorpion wykorzystuje, a rak mówi. Co za różnica, czy was ugodzie tym słowem, czy wam dopiecze tą pamięcią. A ja pamiętasz, jak ty byłeś taki niegrzeczny wtedy i was doprowadza do furii. A skorpion? No wtedy byłeś niebezpieczny, no i jeszcze teraz, może jeszcze mnie uderzysz, no nie? Mała różnica? Żadna. W gruncie rzeczy żadna. Tylko umiejętność tego manewrowania, ale to jest ciągle to samo. I ryby są też tak. Ryby w inny sposób uderzą. Także jeżeli patrzymy na przykład na pewne zachowania, to musimy rozpoznawać te zachowania, bo te zachowania są bardzo podobne. I teraz jeżeli patrzymy na wodnika bez umiejętności spojrzenia poprzez poszczególne znaki, czyli tak zwanej mandali słowa, tak, czyli umiejętności tego samego słowa umieszczenie w różnych znakach, odmianą słowa i wypowiadaniem, to może być bardzo różnie. To nie jest tak, że to jest takie, dzisiaj możecie tak powiedzieć, a jutro możecie tak widzieć. Bo dlaczego? Dlatego, że zmieniacie duodasamsę, tą codziennie, co 2,5 doby, zmieniacie duodasamsę, mało zmieniacie znak i zmieniacie pory czasowe w czasie i po pierwsze wy się utleniacie, wy zmieniacie siebie. Inaczej myślimy mając 14 lat, inaczej 28, a inaczej 81. I to jest naturalne, że inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy. I teraz, jeżeli ja dlatego nie szanuję, nie lubię, kiedy
Młody człowiek wypowiada się na temat astrologii, nie znając właśnie tego tematu przesilenia, opowiada o czymś. On nie bierze pod uwagę, że każdy skorpion za chwilę będzie strzelcem, ale potem będzie w tym koziorożcem. A jak przejdzie do wodnika, to już będzie bardzo niebezpieczny. Dlaczego? Bo po pierwsze będzie miał lata i będzie ten ruch wolnościowy niesamowity. Bo jak już będzie w koziorożcu, będzie niebezpieczny, bo będziecie trzymał pałę prawdy. I tą prawdą będziecie tak tłukł do bile. Albo będzie dyktował tobie prawdę. Co jest jeszcze gorszą rzeczą, kiedy on będzie wprowadzał dyktat. Macie takie stalinowskie podejście do działania. To, co będzie za te parę dni, ten wybór. Ten przeraźliwy wybór. Czy ten szyderczy śmiech wygra? Czy wygra ten spokojny głos i ta buta tak zwana, którą nazywamy butą? Ale ja wolę tą butę. Dlaczego nie? A po co ustępować? Jeżeli ja rozumiem tak, to płacisz to masz. Nie płacisz, to uciekaj. Co ty tu robisz? Płać, jeżeli chcesz. Jeżeli chcesz kupić, to musisz zapłacić. Brak ci grosza, nikt ci nie da. Musisz ten grosz skądś zarobić na ten grosz. Milion bez grosza nie jest milionem. A tutaj to, co my uprawiamy, to nawet jest takie nadgroszowanie. Moglibyśmy się potargować, a my się nie targujemy, tylko dajemy tyle, ile ktoś sobie wymyśli. I to jest najciekawsze, że do tej pory. A w tej chwili to już walka jest o to, żebyśmy w ogóle czasami, jak to się mówi, byli szczęśliwi, nie mając nic. O, to jest najlepsze określenie. Słuchajcie, kończę już tą zabawę. Jutro pociągniemy chyba to samo, zobaczymy. Ja zobaczę co. Cały czas studiuję tą książkę, którą tam mam, tą genetykę. Niezupełnie, po prostu nie miałem czasu. Przeczytałem te kilkanaście. Naprawdę nie polecam to laikom. Chyba że chcecie. Nie wiem, nie doszedłem jeszcze do takiego sensu logicznego, czy jest to faktycznie bardzo dobra technologia. Technologia jest bardzo ładna, pokazana. Ja pokażę taką książkę, może nawet jutro znajdę tutaj w bibliotece, taką książkę, która jest jakby podwalinami tej metody myślenia. Bo są takie książki. To jest Merkury. Książka o Merkurii, chyba tytuł jest Merkury jako planeta pieniędzy. Słuchajcie, cieniutka książeczka, głupia numer 1, ale ta technologia, która jest tam zawarta, jest tą technologią, która tutaj jest inny system myślenia, ale tamtą książkę trzeba, ci, którzy chcą się nauczyć astrologii, takiej ciężkiej astrologii, czyli rozgrywać te problemy, to tamtą książkę muszą mieć. I ta książka też jest, ale tak, jeżeli ktoś tylko dotyka sobie astrologii, tak się bawi, tylko tam, to szkoda pieniędzy. To Homo Zodiacus jest dużo lepszą. To nawet jak zapłacicie za Homo Zodiacus 60, ja nie pamiętam ile za nią zapłaciłem, coś koło 30 chyba w Empiku. 30, nie wiem, 39, nie wiem teraz, co za problem. Tutaj powinien. No, jest czy nie? Jest. Jest rachunek. $30 zł 99 groszy. No to
To jest taka książka, ale w Empiku gdzie indziej jest droższa. Ja szukam zawsze najtańszych tych Ceneo, nie Ceneo. Szukam najtańszych form zapłaceń. Nie zawsze, bo teraz tak jak się, bo możecie znaleźć ją taniej, tylko przesyłka to wszystko to was zje. Ja kiedyś zrobiłem ten błąd i kupiłem bardzo tanią książkę, ale przesyłka kosztowała po prostu horror. Horror. Prawie 17 zł, czy ileś podniosła, a tą książkę mogłem kupić za 2 zł więcej. No więc uważajcie, jak szukajcie. Zresztą te osoby, które chcą uczyć się astrologii, radzę, żeby znaczy nie czytać tych książek, kupować sobie te książki, mieć, bo one się przydadzą dopiero w pewnym momencie, tak? Bo nie czytajcie, bo jeżeli będziecie czytać, to lepiej sobie mitologię kupić, a te osoby, które już znają astrologię tak na takim poziomie X już dobrym, także potrafią tak sobie ten kosmogram i tak cokolwiek powiedzieć, dogodzić, jak to się mówi tej osobie, czy powiedzieć tak zwaną prawdę, no to Carl Gustav Jung. Autentycznie, ja zobaczę jeszcze kto, bo jeszcze już powstają takie książki, które są wyżej od Junga, ponieważ są to uczniowie Junga, psychoanaliza, ale jeszcze nie doszedłem. Dla mnie Carl Gustav Jung jest już tak, ja Freuda znam. Ja Freuda doskonale znam, bo w moim okresie mojego studiowania Freud, zarówno jak byłem na Akademii Medycznej, to był bardzo ważną postacią, ta freudowska teoria. I potem jak się znalazłem na szkołach plastycznych, tak, w szkole, to znowuż było ważne, a kiedy się otarłem o psychologię, znowuż Freud był bardzo ważny. W tamtych czasach. Junga nie było jeszcze wtedy. Carl Gustav Jung, on jeszcze nie dojrzewał. Nie dojrzewał jeszcze. Wtedy Wisłocka, te wszystkie, no czy Wisłocka to jest typowe podejście freudowskie. Tylko, że ale jej życie i to wszystko to jest freudowskie życie. I wtedy była taka moda, taki marksizm wolnościowy, wszystkie dla wszystkich i każdy z każdym. To było takie, bo można by było powiedzieć, że to hipisowskie. Nie, nieprawda. Hipisi tworzyli komuny, zresztą o tym by trzeba było z Polańskim porozmawiać, bo Polański właściwie był takim człowiekiem, który miał do czynienia właśnie tutaj. Ja mówię o tym reżyserze oczywiście, kiedy zabito go tam przez masona tą żonę. A to jest bardzo ciekawy wątek takiej psychoanalizy społecznej. Na czym to polegało. Więc to był taki dla nas osobiście, no bo to nasz człowiek, tak? I on tutaj, a o tym może kiedyś, może znajdę się w Krakowie i będziemy mogli rozmawiać na tym. Nie wiem, może tak będzie. Postaram się, bo chciałbym, ale musiałbym mieć zezwolenie mojego przyjaciela. A dlaczego, to kiedy indziej. Słuchajcie, kończę, jest 22:41. Rozpocząłem troszeczkę później, ale no trudno. I zawsze tak będę. Także nie dziwcie się, jak się obraz pokaże. Oj, tutaj żeście sporo wypisali. Cieszę się bardzo. No i zobaczymy. Ale czy jutro zrobię film? Nie wiem. Ja jutro mam bardzo ważny dzień. Dzisiaj miałem iść do mojego przyjaciela, nie poszedłem na ten pogrzeb. Jak śledzicie, to ja idę zawsze we wszystkich świętych, ale wczoraj nie było możliwe. Absolutnie było to niemożliwe. Bo właśnie robiliśmy to, że ja mogę nadawać. Ale to nie chodzi o to, bo chodzi o to, żebym ja mógł rozmawiać z osobami, nie będąc tutaj w studiu. Czyli ja jestem tylko w studiu, a ta osoba jest gdzieś tam u siebie. Żeby można było to łączyć. Bo słuchajcie, naprawdę w tej chwili
No nie ma się czasu. A może wśród was są takie osoby, które są fantastyczne i będziemy mogli się skontaktować i będziecie na wizji. I wtedy będziemy mogli sobie pokonferować o sprawach wyższych na przykład. Astrologia zajmuje się właściwie każdą dziedziną. Ja uwielbiam kynologię. Nie znam się tylko na tych kotach. No, koty, mam tylko koty, ale koty są dla mnie dziwną sferą. Zresztą mój przyjaciel mówi, znaczy mój przyjaciel, no, właściwie tak, mój kolega, mój uczeń również mówi, że koty nie są z tej ziemi, że nie są z tego wymiaru, że potrafią przejść na ten wymiar. To też jest bardzo ciekawa teoria i piękna teoria. No, kozy są też takie i sporo jest tego kozły i kozioroża, co nie? To takie spójne. Właśnie, a teraz jesteśmy w Skorpionie, no to mumia, tak. Mumia jest takim pograniczem życia i śmierci, ten sfinks i to wszystko, co jest. Sfinks nie zupełnie, bo sfinks nie, ale sama mumia, zakonserwowanie tego i ta forma taka przepuszczenia przez czas, ta nieśmiertelność. No, Marx z kapitałem to jest Skorpion. To kapitał jest przecież to jest więcej było wydań. Ja nie mam tego kapitału, muszę to zdobyć sobie, bo tak marzy mi się Mein Kampf, ale ten gruby. Strasznie dużo kosztuje, no, ale swoją drogą. Zresztą mam takie książki, które bym chciał. Nie wiem, ja już tutaj się nie mieszczę. Jeszcze mam troszeczkę pustego miejsca tutaj, ale to bym nie chciał, bo tutaj jest sprzęt. A tutaj nie wiem, gdzie to książkę. Mam jedną książkę, którą trzymam w ogóle w szufladzie, bo już się nie mieści w tej bibliotece wystawowa tyle. To jest atlas. Tam, czegoś tam. Ale potrzebny będzie do pewnych działań astrologicznych, bo przecież astrologia w tej chwili naprawdę astrologia działa. Ja 5 lat, znaczy dokładnie 10 lat ostatnich przepuściłem w książkach i odkupuję te książki, ale niektóre książki są fantastyczne. Fantastyczne i pomału będę to pokazywał, że to jest po prostu nie do wiary, to trzeba umieć. I to są książki wydawane przez uniwersytety, oparte o astrologię, sztywną astrologię. To nie jest tak, że to jest astrologia i u nas w Polsce. I żebym wiedział, to czasami utemperował tego noska i tej głupocie, która mnie kilka razy dosięgła. Tak, że ja to jestem w ogóle. Czym pan się zajmuje, albo kim pan jest? Taka nauczycielka tutaj, dyrektorka szkoły. Wie pan, nie spodziewałam się, że pan zajmuje się takimi głupotami. Po raz pierwszy, że głupotami, no. Ale tak jest. Także jeżeli chcecie się zajmować astrologią, nie chwalcie się. Absolutnie nie pozwalajcie, nie rozpowiadajcie tego. Cicho siedźcie jak mucha jak mysz pod miotą. Tak będzie lepiej. Bo dotknie was naprawdę bardzo nieprzyjemna sytuacja. Bardzo nieprzyjemna. Znając astrologię, przedwczoraj, we wszystkie święta, szedłem, nie wiadomo skąd pani zaczęła ze mną rozmawiać o znaku, która sprzedawała kwiatki. Wiedziała, kim jest, jak córka, to. Ja zacząłem jej wtórować oczywiście, nie mówiąc, kim jest. Czy mnie znała? Raczej wątpię, bo już czas od telewizji to ja upłynął duży czas, kiedy już nie ma mnie w telewizji to ja. Bo wtedy, kiedy tak, to mnie zaczepiano w Warszawie, nawet szedłem pod rękę z moją koleżanką i ona mówi, wiesz co, ja się wstydzę z tobą wyjść, co chwilę się ktoś kłania i jakiś taki uśmiech i to nie będę z tobą chodzić. Nie, bo
coś ty. Ja mówię, co ci jest? I poszliśmy do Empiku. Ja w Empiku się pytam, wie pan, potrzebuję taką kawałek, a panie Ryszardzie tam. To już było dobicie. Jedna koleżanka powiedziała do mnie, mówi, Ryszard, za cholerę z tobą nigdzie nie wychodzę. Wstyd, normalnie wstyd. Ty idziesz, wszyscy cię znają. Potem ja przez przypadek wróciłem do tego Empiku. Znalazłem tą dziewczynę i mówię, skąd pani wie, jak pan ma imię? Mówi, to przecież jestem łodzianką, no to mam nie wiedzieć. Panie Ryszardzie, no przecież w telewizji. Ja mówię, pani wystrasza to moją koleżankę, że już to koniec. No się tak zaczęliśmy śmiać, no, ale taka jest prawda, taka jest prawda, powiedzmy, nie można mówić, że tam słaby, bo to nie jest słaba, to nieprawda, że to jest słaba. Nie, to utrudnia życie. Też miałem w papierni taką sytuację, że tam, no przecież wiem, że pan się zajmuje astrologią. No ja poprosiłem papier i mówię, potrzebuję taki papier. A on mówi, no przecież wiem, że pan się zajmuje astrologią i jaki pan papier potrzebuje. A ja chciałem taki papier do kosmogramów, jak daję swoim, przypuśćmy tam znajomym, potrzebują ten kosmogram swój, żeby dać na takim papierze a la dolar. Wiecie, taki papier z takimi włóknami. No i on miał, i ja automatycznie, bo ja mówię, że potrzebuję taki papier, a mówi tak jak dolar, a mówi do kosmogramów, tak. Dokładnie. No i to jest tak, czy dobrze? Z pewnej strony tak, ale z drugiej strony nie. Także, słuchajcie, kończę, żegnam was do jutra i koniec zabawy na dziś. Naprawdę już jestem nie tyle zmęczony, co już godzina jest taka prawie 23, no nie 22, 24, nie, co 49, 50, prawie 23, więc do jutra trzymajcie się, a jutro dalsze historie. Mniej więcej o tej samej, czyli o 21, może troszeczkę wcześniej zacznę, ale raczej nie, jutro o 21, bo to jest taka godzina bezpieczna dla mnie. Ciekaw jestem jak dźwięk, jak wam się to wszystko podoba, czy to wszystko gra. Ja tutaj troszeczkę światła zapomniałam podłączyć, no ale trudno. Dzisiaj zobaczę jak to wygląda, bo nie mam światła. Znaczy jest to światło, ale gdybym zapomniałem po prostu podłączyć. Szkoda. Bardziej ważna dla mnie była kawa, zrobienie kawy, tam suszyliście. Dobrze, dobranoc i trzymajcie się. No i z Bogiem. Czołem. Pa. Pa, pa. Dobranoc.